Cześć! Gdy wydawnictwo Świat Książki napisało do mnie, czy chciałabym przeczytać Dwoje do pary, zapytałam na informację z tyłu okładki, to znaczy tą, która potencjalnie z tyłu okładki jest zamieszczona, i przeczytałam. Myślałam, spoko, brzmi to jak Nichols, więc od razu odpisałam pani, że tak, brzmi to jak David Nichols, którego uwielbiam. Tu jest. Więc bardzo chętnie przeczytam. Po czym się zorientowałam, że moja błyskotliwa uwaga o tym, że to jest takie Nicholsowe, wcale nie jest taka błyskotliwa, bo na okładce jest informacja: książka dla fanów jednego dnia. Tak. Tak. Jak już wiecie z moich poprzednich filmików, zresztą pierwszy mój czytający czwartek był o Davidzie Nicholsie. A Jeden dzień jest jedną z moich ulubionych książek ever. Dlatego już na samym początku ta książka miała duży kredyt zaufania, że skoro to jest podobne, to może mi się spodobać, ale też taką wysoko zawieszoną poprzeczkę. Poznajemy tu parę, która jest parą z bardzo szybkim, świeżym stażem. Po 19 dniach szalonego związku, to znaczy szalonego, nie wychodzili z mieszkania, jeżeli wiecie, o co mi chodzi, już decydują się na poznanie swoich rodziców i bardzo szybko po prostu zaczęli wspólne życie. Zakochali się w sobie od początku. No i właśnie jak tu okładka mówi, zakochać się jest łatwo, ważne co się stanie potem. I Fisher i Ivy, no, uczą się tego wspólnego życia i różnie to bywa, w sensie mają dużo perypetii. Poznajemy to z perspektywy Fishera, więc tak w ten związek tak wnikamy, analizujemy go z jego perspektywy. Nie chcę wam spoilerować, nie chcę wam powiedzieć, co się wydarza w ich życiu takiego, że po prostu... Bo to było dla mnie zaskoczeniem i nie chciałabym wam tego zepsuć, ale jest to cudowne i po prostu... Zresztą najlepiej by było, gdyby tu teraz pojawił się mój mąż, ale on powiedział, że wystąpi u mnie, jak będę sławna, więc... żeby on wam powiedział, jak ja reagowałam na tą książkę. To było tak, że czytam i się śmieją. Autentycznie śmieją, tak głośno. Po czym tu gdzieś zalewam się takimi łzami, że po prostu, o widzicie, nawet teraz chce mi się płakać, bo to jest właśnie taka słodko-gorzka powieść. Jest właśnie ten główny wątek, któremu się kibicuje oczywiście, ale też na przykład poboczne wątki. Najlepszy przyjaciel głównego bohatera cierpi na chorobę zwaną plusawicą Huntingtona i po prostu jak się czyta o nim i jego partnerze, jak po prostu sobie z tym radzą, to serce się kraje. I w sumie rozwiązanie tego wątku to no otwiera oczy w pewnym sensie. Też wam nie chcę spoilerować, bo to jest właśnie taka cudowna książka, że musicie to przeczytać. A wątek Fishera i właśnie Ivy też jest od śmiechu po takie drobnostki. Wiecie, jakieś takie cudowne, małe randki, pomysły. Co drugą stronę po prostu jest coś takiego, co do mnie trafiało. Nie wiem, chociażby jest, jak oglądają to właśnie Miłość z przyjaciółką, albo jest powiedziane o tej Ivy, że ma około 23 książek, z których zakładka jest w środku, bo kiedyś do niej wróci. Cała ja. Zaczęli szybko i to, co się u nich dzieje, jest, no... trzeba. I ja naprawdę śmiałam się, a potem jak płakałam, to po prostu aż nie mogłam się uspokoić, bo jest tu takie jedno wydarzenie, już pomijając cały wątek Ela, tego najlepszego przyjaciela, jest jedno takie, zresztą jest kilka takich momentów, kiedy coś tutaj, ale jest jedno takie, które po prostu wyrywa i... No.
fajniutko jest napisana, przeczytałam ją błyskawicznie, ale ten główny wątek, który większość z Was będzie dotyczył, tak fajnie się go obserwuje, takimi etapami, no jest to coś świetnego. Wprawdzie w niektórych momentach miałam wrażenie, że autor coś pokombinował z czasem, tam wiecie, pomyliły mu się tygodnie, załóżmy para była od 19 dni razem, a rozmawiali tam, co się wydarzyło 2 miesiące temu. To jest taki przykład na rybę, ale wiecie, czasami miałam takie wrażenie, że coś tam pomylił, chociaż nawet jeżeli pomylił tam datę, że ta rozmowa miała miejsce w kwietniu, a tak naprawdę oni powiedzieli później, że to było w maju, to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia dla fabuły. Chociaż w jednym miejscu mi to tak troszeczkę zgrzytnęło, ale tylko troszeczkę, bo byłam wtedy zajęta beczeniem. Polecam Wam, właśnie jeżeli to jest świetne porównanie, David Nichols do tej książki, to po prostu, no myślę, że powinni być ziomkami goście, bo jest tu i Londyn, i taki właśnie brytyjski humor, i jakieś takie właśnie słodko-gorzkie zakończenia, i trochę ciepełka, trochę humoru, trochę seksu, trochę właśnie... Myślę, że każdy, kto był w związku, albo jest w związku, albo będzie w związku, znajdzie tu coś dla siebie, coś takiego, z czym będzie się utożsamiać, jakieś takie obawy, jakieś takie recepty na to, jak żyć. To jest jedna z tych książek, do której zmuszą męża, żeby przeczytał. Na przykład u Riordana to się mi udało tylko z Magnusem Chase'em, ale właśnie mam nadzieję, że z tą też mi się uda, bo właśnie to jest taka książka, do której wiem, że muszę go zmusić. 99% z tych spółek tutaj nie czytał, ale to jest właśnie tytuł, do którego muszę go zmusić, dlatego idę go zmusić, znaczy zachęcić, i Was też serdecznie zachęcam, bo jest to ładne i życiowe. Tak, to było pierwsze, co powiedziałam, jak kończyłam czytać, jaka jest ta książka, i powiedziałam życiowa. No bo to, co się tu dzieje, to każdego może spotkać. No. I co, to by było na tyle. Pa.